Dzień dobry. Mamy wielką przyjemność przywitać dzisiaj w siedzibie Fundacji imienia Zofii Jana Włodków dwóch znakomitych znawców fotografii, panią kustosz Martę Miskowiec z Muzeum Fotografii w Krakowie i pisarza, eseistę, kuratora wystaw fotograficznych, pana Wojciecha Nowieckiego. Witam Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby rozmawiać o kolekcji fotografii szczególnych, autochromów, autorstwa Jana Zdzisława Włodka, postaci, można powiedzieć, wielowymiarowej, profesora rolnictwa, ziemianina i fotografa, czy fotografa amatora. Panie Wojciechu? Z całą pewnością tak, chociaż oczywiście te jego fotografie wchodzą również w jego zainteresowania zawodowe. On się nimi, jak widać, częściowo posługiwał również w swojej pracy. Natomiast jako fotograf z pewnością pozostał amatorem. Amatorem w tym rozumieniu słowa bliższym korzeniom łacińskim. Człowieka, który coś kocha, lubi i często bywa w tym dobry, najzwyczajniej. Dzisiaj to słowo jest deprecjonujące często, ale my będziemy się właśnie trzymać tego pierwotnego znaczenia. Pani Marto, mam takie pytanie, czy Pani jest znakomitą znawczynią kolekcji autochromistów polskich i czy właśnie amatorzy, tego typu amatorzy, o których mówił pan Wojciech, to byli autorzy autochromów, czy to była domena profesjonalistów? No chyba różnie bywało. No, każdy, który miał na tyle zapału i umiejętności technicznych, żeby fotografować w tym czasie, czyli na początku XX wieku, no to musiał trochę bardziej zgłębić tajniki fotografii niż to dzisiaj bywa. Ale jeśli patrzeć na to z punktu widzenia, nie wiem, profesjonalności, no to oczywiście autochromami interesowali się fotografowie, którzy wchodzili w fotografię głębiej, pisali o niej, zakładali towarzystwa fotograficzne, po prostu pracowali z fotografią i starali się uczyć innych. Więc, ale też po prostu do tej grupy fotografów należeli też zwykli ludzie, których było stać na ten sprzęt i na taką fotografię. Właśnie wspomniałaś o czymś, co jest niezwykle ważne w studiach nad autochromami. To znaczy one się łączą ze studiami nad osobą i jej majątkiem. Bo bardzo często wymogiem jakby dostępu w ogóle do tej rozrywki fotografii kolorowej, zanim ona zaistniała w wyobraźni masowej i była masowo dostępna, były całkiem spore pieniądze. No tak, znaczy większe niż na fotografię czarno-białą. Kilkukrotnie większe. Tak, wiadomo, że te zdjęcia, te klisze kosztowały 3 razy więcej niż zwykłe czarno-białe negatywy, ale i tak fotografia nie była tanią rozrywką wtedy, więc to i tak nie było tak jak dzisiaj, że można było po prostu właściwie wyciągnąć telefon z kieszeni i sobie robić zdjęcia. No wtedy to było po prostu coś związanego z nowymi technologiami, to była nowinka, to było coś fajnego, coś modnego. Żyło się tą fotografią, oglądało się ją, zapowiadało w listach, że się będzie fotografować, że będzie ktoś, kto będzie miał aparat fotograficzny, będzie robił zdjęcia. No, a autochromy to już było zupełnie coś bardzo ekstra i może nawet ekstrawaganckiego dla niektórych, że się tym zajęli po prostu. Wiesz co, ja się złapałem na tym, że my tutaj trzaskamy tym słowem, a może warto byłoby powiedzieć, czym jest autochrom w ogóle. O, tak.
No i to jest takie pytanie wymagające jakiegoś krótkiego wykładu. Nie wiem, czy tego oczekujesz ode mnie. Już no, lekko się tym przerażam, ale no, na tyle, na ile ja to ogarniam, tą sytuację, no to jest historia taka. Znaczy, jak wiadomo, czarno-biała fotografia monochromatyczna zaczęła się w pierwszej połowie XIX wieku. I ona cały czas była czarno-biała, a świat był kolorowy. I no więc ta potrzeba i to dążenie do zatrzymania tego obrazu w kolorze właściwie trwało cały czas, przez wiele dziesiątków lat i było nieosiągalne. Były przeróżne próby, różne technologie wchodziły, już jakby trudno się tutaj w to wszystko zagłębiać, zresztą ja sama na tym się nie znam, aż wykrystalizował się pomysł, żeby zrobić to w ten sposób, żeby zrobić filtr kolorowy z bardzo maleńkich ziaren skrobi, czyli mączki ziemniaczanej, czyli kisielu, który się, jak wiadomo, bardzo ładnie farbuje. I te ziarna zostały zafarbowane na 3 kolory i sprowadzone do emulsji. Ta emulsja została rozprowadzona na szklanej płytce i na to została nałożona warstwa czarno-białej emulsji. Więc ten obraz jest jakby pozorny kolorowy, bo przechodzi po prostu przez kolorowy filtr i naświetla tą czarno-białą emulsję. Zdjęcia się robiło od strony właśnie tego kolorowego filtra ze skrobi ziemniaczanej. Żeby to osiągnąć, teoretycznie wiedziano, ale nie wiedziano, jak rozprowadzić tą skrobię. Ziarna nie mogły być wszystkie z tej skrobi, musiały być te najmniejsze. Więc trzeba było wyprodukować odpowiednio drobne sita. I dopiero wtedy po przesianiu je jakby mieszać ze sobą, te właśnie zafarbowane na 3 kolory ziarna. No i tego się podjęli bracia Limier. Mieli na tyle rozwinięte swoje zakłady w Lyonie, że mogli po prostu rozpocząć produkcję. No i ją rozpoczęli w 1907 roku już na dobre. Ogłosili ten swój sukces niesłychany no i się zaczęło. I wkrótce później inne firmy z różnych krajów, z Anglii, z Niemiec też zaczęły produkować te klisze do barwnej fotografii. Autochrom to jest nazwa przynależna wytwórni braci Limier, ale przyjęła się jako nazwa fotografii kolorowej, tak jak przez dłuższy czas mówiliśmy na fotografię dagerotyp. Może już teraz nikt o tym nie pamięta, ale to bardzo długo trwało, że fotografię nazywano nie fotografia, tylko dagerotyp. No i tak też autochromy nazywamy wszystkie barwne fotografie, które były podobnymi metodami robione jak te, które robiły zakłady braci Limier. A od strony użytkownika to wygląda tak, że mamy do czynienia z przeźroczem, później nazywanym slajdem, na płytce szklanej, która jest zabezpieczona drugą płytką szklaną, w związku z tym wydaje się bardzo gruba i obie te płytki są zlepione zazwyczaj czarną taśmą papierową. Patrzy się na to jak na przeźrocze. Często autochromy były oprawiane w pojedyncze takie instrumenty do patrzenia, gdzie od spodu było lusterko, które naświetlało pięknie od spodu oglądane zdjęcie. Trochę się to oglądało jak dzisiaj podany bardzo elegancko
ekran smartfona, powiedzmy. Bardzo podobny efekt. Jest z autochromami olbrzymia trudność, bo rozszczelnienia wszelkie, czy też uderzenia powodowały, że dostawało się tam powietrze, dostawały się tam grzyby. Dziś rzeczywiście trudniej o takie lepiej zachowane egzemplarze, szczególnie na polskim rynku. Tak, tam to jest żywy organizm, to jest po prostu materiał organiczny, ta skrobia, więc ona reaguje i na wilgoć, i na ciepło. Stąd ta zabezpieczająca płytka, która też dodatkowo ma chronić tą emulsję, i ta emulsja była bardzo wrażliwa już jakby w procesie jakby przygotowywania do zdjęcia. Już mogła nasiąknąć nadmiarem wilgoci, już się mogło coś zacząć z nią dziać. No i jeszcze te płytki, bo one szklane, one były hartowane na bardzo duży nacisk, który musiał być, przez to, że ta emulsja musiała być rozprowadzona takimi walcami, pod bardzo dużym ciśnieniem. Więc jak wiadomo, wszystko, co jest hartowane, jest odporne na nacisk. Jeżeli jest hartowane na jedną stronę, no to jest na ten nacisk w jedną stronę. Jeżeli się uderzy z boku taką płytkę, ona się rozpryskuje po prostu w drobny mak. I kiedyś mi ktoś właśnie opowiadał z Czech, że no, był świadkiem, jak dyrektor instytucji pewnej czeskiej no, upuścił z 20 centymetrów taką płytkę no i ona się na oczach wszystkich rozbiła, po prostu w drobny mak. A to są przecież egzemplarze pojedyncze, prawda? Autochrom ma ten walor, że nie wykonuje się z autochromu, z pozytywu odbitek. No nie, dzisiaj oczywiście to jest możliwe metodami nam dostępnymi, czyli poprzez skanowanie czy naświetlanie papierów odpowiednich, skanowanie i druk. Także możemy te autochromy nareszcie w jakiś sensowny sposób wystawiać, choćby skanując, drukując na odpowiednich foliach, naklejając je, nanosząc je na płytki plastikowe i podświetlając od spodu, bo to jedyny sposób, żeby je pokazać, żeby je powtórzyć, żeby powtórzyć ten właściwy efekt, który jest efektem światła, które przechodzi przez obraz i z niego emanuje, a nie odbija się od niego, jak od matowej powierzchni papieru. Dlatego taka trudność przez całe lata. Te autochromy są, jak tu mówiliśmy, niezwykle wrażliwe na wszystko. Wymagają przechowywania w odpowiednich, określonych warunkach, w bardzo niskich temperaturach, przy stabilnej wilgotności i właściwie w kompletnych ciemnościach. A jak sobie radzisz z przechowywaniem? Jak każda osoba, która nie jest instytucją, to znaczy mam nadzieję, że one sobie radzą wewnątrz tego drewnianego pudełka, które z nimi dostałem, ale nie na wszystkie. No i reszcie próbowałem stworzyć jako takie warunki, które zresztą pracownicy muzeum obśmiewali, no ale trudno wymagać właściwie od posiadacza przypadkowego tego typu rzeczy. Ale tak było przecież z autochronami Włodka, nie? Przecież jak one były przechowywane przecież w takich warunkach domowych, na strychu. I ja byłam zaskoczona, jak je oglądałam, że one są w tak świetnym stanie. Że niby tutaj się trzęsiemy, no słyszałam o tym, że autochromy to najlepiej wsadzić do lodowca i tam je trzymać, żeby one przetrwały, a tutaj po prostu sobie spokojnie i nie były wcale uszkodzone biologicznie, to znaczy nie było tej reakcji na to ciepło, na tą wilgoć, jakoś te skrzynki
te zabezpieczenia tymi taśmami jakoś były wystarczająco szczelne, żeby się nic im nie działo. No miały więcej szczęścia niż większość autochromów w Polsce, bo jest ich naprawdę szalenie mało, jak na to, co można byłoby się spodziewać, że no powinno być ich no wielokrotnie więcej. Decydująca najczęściej była cena jednak. Tak się wydaje, no przynajmniej patrząc na te autochromy, na większe zespoły, które powstały. Ten zespół, który jest przechowywany w muzeum, czyli autochromy Rządcy, no to też jest dzieło człowieka, który dysponował bardzo dużym majątkiem jako przedsiębiorca krakowski, producent lemoniad, wód i tak dalej. Te kioski na plantach to właśnie jego dzieło. I jego ojca jeszcze. Jego rodziny, tak. Jego rodziny. Rodzinna firma. No, więc to stąd. Te autochromy, które mnie się dostały, to jest jakaś taka rodzina, która pochodzi z obszaru Austro-Węgier, przy czym właśnie nachodziła na te tereny, czyli jest i Lwów, widać, że w Polsce byli dalej trochę niż we Lwowie nawet. No a tutaj w tym przypadku kolejny człowiek, który jednak posiada własny majątek i może z niego uszczknąć, bo ma taką fantazję, żeby wspomóc swój inny zawód, swoją inną pasję. Trochę fotografuje rodzinę, bo go na to stać i podobają mu się te kolory, ale z drugiej strony widać, że wykonuje takie zdjęcia, które ja chyba w całej tej kolekcji najbardziej lubię i które są zdecydowanie wspaniałe, czyli zdjęcia probówek, ziemniaków, no, warsztat człowieka, który myśli o roślinach po prostu. Tak, bo to był warsztat jego pracy, a z drugiej strony zastanawiam się, jak Państwo uważają, czy z jednej strony warunki, no właśnie warunki te finansowe, które musiał spełniać autochromista, a z drugiej strony walory estetyczne tej techniki powodowały, że powstał jakiś kanon przedstawień, które się powtarzają w autochromach. Czy raczej to był wybór indywidualny? Są chyba dwie takie rzeczy, znaczy dla mnie. Pierwsze to kolor, rzeczywiście wrażliwość na to, co jest czerwone, bo autochromy bardzo ładnie pokazują czerwień i warto było mieć czerwoną parasolkę, czerwony kapelusz, coś czerwonego, bo rzeczywiście bardzo to ożywiało zdjęcia. Ale jeszcze są takie dywagacje tych amatorów fotografii, tych ludzi, którzy się zajmują fotografią na temat tego, jak fotografować w kolorze. No i te artykuły, które są na ten temat, no to właśnie zwracają od razu uwagę, że to nie jest tak jak fotografia czarno-biała, że nie można się skupiać na bryłach, tylko na tym, że jest po prostu taki kolorowy film, poświata, coś takiego, że ten kolor jest ważny i że ten obraz się buduje po prostu z kolorów i z tego, że oni byli świadomi tego efektu pointylistycznego, tego malarskiego i żeby wykorzystywać ten sposób obrazowania, jaki był w malarstwie. Więc takie dwie rzeczy, tak mi się wydają, ważne w tym. Różnią fotografię na autochromach, tą barwną pierwszą, od takiej fotografii czarno-białej już wtedy. No tak, bo wspomniałaś o tym efekcie. Skąd on się bierze? Oczywiście z tej skrobi, z ziaren. Wystarczy niewielkie powiększenie, a czasem i jego nie trzeba, żeby zobaczyć, że cały ten obraz składa się z kropek kolorowych. Tam nie ma ciągłości, której wrażenie dzisiaj daje nam piksel.
I rzeczywiście dzięki temu autochromy bywają bardzo malarskie. Natomiast jeśli chodzi o kanon przedstawień, no w rzeczy samej nie jest on bardzo rozbudowany, dość nawet prymitywny, to znaczy pierwsze zetknięcie z autochromem to na pewno będą kwiaty. To znaczy to jest ten szok kolorystyczny, kiedy wreszcie ze spokojem ducha można sfotografować coś pięknego. Nie trzeba budować całej makiety zbudowanej z brył właśnie, tylko skupić się na tym pięknie, które dotąd było nieprzekazywalne. Dlatego no, szczególnie to widać na tych lepiej zachowanych egzemplarzach. Kwiaty, trochę bez pamięci o tym, jak reaguje autochrom, to znaczy on też ma takie swoje dość szczególne walory, które polegają na tym, że przy odbitce czarno-białej można sobie choćby miękkością tak zwaną papieru sprawić, że ciemne tło stanie się czytelne, nie będzie tak zabite czernią, jak w przypadku autochromu. Autochromy robione we wnętrzu z kwiatami najczęściej przedstawiają wazon wypełniony jakąś burzą kolorystyczną na tle niezmąconej czerni albo zmąconej tylko jakimś błyśnięciem fotela czy tam biblioteki. Potem oczywiście następują kwiaty w naturze i oczywiście są ludzie. Ludzie stoją, na autochromach nie ma absolutnie żadnego ruchu. One wszystkie są martwe pod tym względem. To jest niejako powrót do pierwszej fotografii. To znaczy, jeszcze tylko tych stojaków od tyłu im brakuje. No, w każdym razie na autochromach zawsze jest piękna pogoda w zasadzie. Nic się nie rusza i następuje próba dodania lub podkreślenia tego akcentu kolorystycznego, o którym Marta mówiła. Potem są różne bardzo ciekawe próby, ale skazane na niepowodzenie, no bo już fotografia lasu czy tam zarośli nie bardzo wypala. Choćby poprzez to, że my mamy najczęściej do czynienia jedynie z dalekim echem tego, czym był ów autochrom u źródła, to znaczy w chwili powstania. Mamy też do czynienia z czymś, co nie jest do końca fotografią czarno-białą, ale powleczoną jakimś takim bardzo niemiłym oku woalem kolorów, które nie kojarzą się z niczym przyjemnym. No i oczywiście jest ten autochrom użytkowy, jak tu w przypadku Włodka, który jest przewspaniały, no bo tak rzadki. Cóż tam jeszcze przyjdzie nam wymienić? Znaczy, wydaje mi się, że jest trochę takiego tej sztywności, te pozowane portrety. One są rzeczywiście, bardzo dobrze oddają to, co po prostu oni wtedy nazywali żywymi obrazami, że niby po prostu są ludzie, ale wyglądają jak namalowani, że są bardzo ładnie ustawieni i tak dalej. Chociaż na autochromach Wilhelma Lilpopa zdarza się ruch. On miał taką po prostu chęć robienia reportażowych, więc tam są po prostu zamazane jakieś postaci biegnących dzieci. No właśnie nie ma ruchu, bo ten ruch jest oczywiście, tak, on zaczyna, jest poświata. Tak, jest poświata, ale taka kolorowa. No, po prostu jest rzeczywiście
urocze efekty daje takie właśnie takie zdjęcie, gdzie coś się po prostu, nie wszystko jest takie stabilne i sztywne. Więc są bardzo piękne. No, oczywiście zdarzają się takie autochromy, które właściwie są prawie monochromatyczne. Nic się tam, też mówiłeś o tym, że one są po prostu takie no, trochę nieprzyjemne. Burę, no. Takie burę. No i po co to było robić takie zdjęcia? No, może po prostu to był efekt jakiejś nieumiejętności, rzeczywiście tych kolorów było więcej, że ta zieleń nie wychodzi za dobrze na autochromach, że gdzieś po prostu musi się coś dziać. Rzeczywiście no, na pewno były bardzo interesujące kwiaty, kolory. To tak trzeba było robić, tak pewnie uczono. No i oczywiście no, uwieczniano zabytki też, no więc Rządca fotografował Kraków, są zdjęcia Krygowskiego w Centralnej Bibliotece Górskiej, są zdjęcia pokazujące właśnie różne miejsca, no też jakby ze względu na ówczesne zainteresowanie tym, żeby jakby utrwalać tą naszą historię, żeby ją pokazywać, a cóż może być wspanialszego niż zrobić to na takiej szlachetnej fotografii. No? Tak, i może na tym chyba należałoby zamknąć ten króciutki katalog. Z jednej strony autochrom wprowadził wiele do fotografii, z drugiej strony ujął z niej wiele, bo lata 30., a te autochromy, o których mówimy, właśnie z lat 30. już pochodzą, czyli są stosunkowo bardzo późne. To jest taka, no, to już jest bardzo schyłkowy okres w ogóle występowania autochromu, ponieważ został wyparty po prostu przez coś dużo prostszego w obsłudze, czyli małoobrazkowy film kolorowy. Te autochromy są już o wiele tańsze oczywiście. Autochromy były takie dość konserwatywne w swoim obrazie, że te lata 20., 30. w fotografii czarno-białej to już naprawdę były niesamowite zmiany w konstruowaniu obrazu, tego, co się fotografuje, w myśleniu o fotografii. Bo wczesne lata 30. to jest na przykład sam początek i najodważniejsza fotografia Henri Cartier-Bressona. No. To są jego pierwsze fotografie. Te z Afryki się nie zachowały niestety, ale istnieją takie i z Warszawy, i z Paryża. To są obrazy, które odmieniły widzenie fotografii. Jesteśmy już dawno po doznaniach wojennych. Tam już jest trochę więcej ruchu. Ale jest oczywiście fotografia eksperymentalna, fotografia związana z surrealistami. No po prostu w fotografii się bardzo dużo dzieje, a w autochromach jakoś tak nie bardzo dużo. Po prostu one są piękne cały czas. No, tak. Taka dziadkowa fotografia to już jest na tym etapie. Czy taka fotografia, która w jakiś sposób, nie wiem, zamraża pewną zdjęcia czy sztukę fotografii na etapie imitacji malarstwa? No, to jest kłopot, bo należałoby zastanowić się, czy kiedykolwiek nastąpiło na dobre odszczepienie się fotografii od innych dziedzin sztuki, pierwotnie malarstwa oczywiście. W moim przekonaniu takie twierdzenie nie do końca byłoby uprawnione. W każdym razie autochrom z całą pewnością był bardzo blisko malarstwa, ale nie mógł sobie pozwolić na wiele efektów, które w malarstwie były zawsze możliwe.
Malarstwo od początku niemal, no może przesadzam, ale imitowało ruch. Już przecież nie wiem, no weźmy pod uwagę choćby te mozaiki greckie czy rzymskie, które są tak rozwibrowane, gdzie widać, nie wiem, no, choćby te morskie żyjątka, które się wiją, przecież to z kamyków układane, tak samo jak autochrom ułożony jest ze skrobi ziemniaczanej. Podobna zasada, a jednak autochrom jest dużo sztywniejszy. Mówimy o masie, nie o konkretnych przypadkach. Może wpływ na to miała również stosunkowo mało czuła na światło płyta. Tak, one są po prostu bardzo ciemne i też jak one były po prostu eksponowane w pokazach rzutniczych. To trzeba za pomocą rzutnika na ścianie, czasem żeby jeszcze wzmocnić trochę światło, to wyświetlano to na metalowych płytach, żeby jeszcze bardziej, no, jaśniejsze, żeby mogły być jaśniejsze. One rzeczywiście są bardzo ciemne. I no więc trudno było po prostu się nimi posługiwać na wystawach. Oczywiście pokazywano je, były nagradzane, no, tak samo jak inne fotografie występowały na wystawach. Ale u Żący jest coś takiego, że on rzeczywiście złapał taką styl młodopolski, że on jednak jakby wykorzystywał takie motywy, które się kojarzą z Tetmajerem, z Bronowicami, z tymi historiami i rzeczywiście to tam widać na niektórych jego zdjęciach, że je specjalnie tak komponował, zapraszał do tych zdjęć swoich gości, nie wiem, z rodziny i rzeczywiście robił takie sesje fotograficzne i one bardzo przypominają malarstwo młodopolskie i też widać też takie naleciałości japońszczyzny, takie gałązki. Coś po prostu próbował w ten sposób kształtować, ale no, Żąca miał duszę artystyczną, interesował się, chciał być śpiewakiem, był utalentowany muzycznie, więc on i malował też, więc dla niego to było naturalne, że ten obraz gdzieś mu się tam taki konstruował. Na pewno nie traktował autochromów tak jak Włodek po prostu do badań, tylko do estetyki. To była po prostu jego sposób na ekspresję własną. Nie? Z tym, że musimy też powiedzieć o własnej ułomności tutaj, to znaczy nas jako komentatorów tego, co tam Włodek nafotografował. Otóż my nie do końca wiemy, co on fotografował, bo mamy do czynienia zapewne z niewielkim ułamkiem jego twórczości. Tyle się zachowało i tak często z fotografią bywa. I chwała Bogu po prostu, bo nie można po wieki wieków przechowywać wszystkiego, co człowiek stworzył. No, bo trzeba to przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Nigdy nie poznamy wszystkiego, co dany człowiek stworzył, skonstruował w ciągu życia. Tutaj jest to opowieść oparta tylko na doświadczeniach, które wynikają z historii innych fotografów. Tak, no wobec braku świadectw archiwalnych mamy wielką zagadkę. No tu się bardzo fachowe określenie pojawiło rzeczywiście, ale już możemy wiedzieć, co go interesowało w tej fotografii, to znaczy z jednej strony oczywiście rodzina, kolor, czyli ta tradycja autochromu,
Bo są bardzo kolorowe zdjęcia i wychodzące poza kanon zainteresowań fotografii autochromowej i to, co było jego podstawową pracą, czyli badania. No więc to wygląda całkiem przyjemnie dla człowieka, który oglądał inne zbiory i napotyka tam na przykład tylko rodzinę, albo tylko rabaty. Tak. No. Ale są różne intrygujące historie. Rzeczywiście w tych autochromach nie tylko takie dokumentalne. Bo wszystko mamy, oprócz zdjęć Dżonsy mamy w muzeum 2 anonimowe autochromy. Nie wiemy, kto był ich autorem. I jedno zdjęcie, no naprawdę, bardzo bym chciała wiedzieć, co to jest. Ja chyba wiem. Kobieta na balkonie, kojarzysz? Ale to są te z ostatniego daru, zeszłorocznego? To pojawiło się w zeszłym roku w muzeum. Tak, no to wiem. Tylko z tym, że ja zetknąłem się z resztą tej kolekcji, No to opowiedz. która jest w zupełnie innych rękach człowieka, który nie chce jej pokazywać nikomu. No tak to bywa właśnie. Tak jak no te ostatnie 30 lat uświadomiło nam, że polskie zbiory są zupełnie inne w całej fotografii niż dotąd sądziliśmy. Okazało się, że mamy o wiele więcej dagerotypów, chociaż to są śmieszne liczby oczywiście w porównaniu z krajami dużo bogatszymi i o dużo bogatszej kulturze fotograficznej. Ale i mamy więcej autochromów, które tam powoli pojawiają się, są w zbiorach, były dotąd nierozpoznane jako takie. Sądzono, że są to kolorowane zdjęcia, albo w ogóle nie kojarzono koloru jako czynnika wyróżniającego. No, znaczy trzeba powiedzieć, one zostały zapomniane, że ta kolorowa fotografia została zapomniana. I nawet jeżeli ktoś ma takie klisze, to on, przeźrocza, to on po prostu nie wie, nie zdaje sobie z tego sprawy. Ja pamiętam, że robiłam taką dosyć dużą kwerendę, no wiele lat temu w różnych muzeach i archiwach rozesłałam listy, opisowo przedstawiłam, jak to wygląda. No i dostałam całą stertę negatywnych odpowiedzi, czyli ich nie ma, bo to było opisowe, więc już no, spodziewałam się, że jednak z samego, no, nie spodziewałam się, że napiszę barwna fotografia tam z początku wieku, tylko rzeczywiście, no, że jest w strukturze obrazu jest ziarno, no jest kolorowe i tak no, po prostu opisałam. Prawie żadnego efektu to nie przyniosło. Ale one się pojawiają, bo po prostu coraz więcej mówimy o tym. To nagranie, czy wydawnictwa, które się pojawiły na ten temat, twój artykuł w książce jeszcze pisałeś, więc to coś daje. Dopiero teraz one się chyba zaczną ujawniać. Ale ta ciekawa historia, no muszę ci, nie wiem, czy teraz coś opowiesz. No może potem w kulisach ci opowiem. Bo tak, no. To są właśnie tego typu, przepraszam bardzo, to są tego typu historie, kiedy różni ludzie posiadają rozmaite fotograficzne artefakty i uważają, że to jest jakiś skarb, który należy tylko do nich. Co oczywiście w pewnym sensie jest bzdurą, no bo oczywiście należy przyjąć, że o ile ma to wartość materialną, to ona znowu nie jest taka duża, żeby sobie od razu samochody czy domy kupować. Wystarczy spojrzeć na ceny autochromów, które pojawiają się na rynku, a właściwie są w stałym dostępie. Jeśli ktoś chce popatrzeć sobie z dnia na dzień, no to wystarczy wejść na eBaya
i zobaczyć, co akurat jest w sprzedaży. Mnie kiedyś spodobały się jakieś autochromy czeskie, no to je sobie kupiłem. To jest dostępne najczęściej poza Polską. Od razu powiem, że swoje autochromy kupiłem nie jako takie, tylko co innego. Okazało się, że spośród tych wielu osób zainteresowanych tylko ja wiedziałem, o co chodzi. No dzisiaj to już nie byłoby pewnie możliwe. Ale w ten sposób tworzy się nowa historia autochromu w Polsce. I dlatego ja jestem szczęśliwy, jeśli ktoś rozpoznaje w swoich zbiorach autochrom właśnie, jako autochrom. No bo to wiąże się ze szczególną troską, szczególnie w przypadku, jeśli te autochromy są w zbiorach instytucji jakiejkolwiek. No. Cały czas liczymy na to, że też znajdą się autochromy w zbiorach prywatnych, prawda? Że ktoś jednak okaże się, że ma jakieś... To jest tylko kwestia czasu i pewnej wrażliwości. No Przepraszam. i tego, że one się nie zniszczyły, no bo znaczy wyobrażam sobie, że było w Warszawie na przykład bardzo dużo autochromów, no ale Warszawa została zniszczona i one wraz z nią. To po prostu takich ciężarów się nie wywoziło, nie uciekało się, po prostu nie wyjeżdżało się z Warszawy z kliszami szklanymi, które po prostu no, wielkie kilogramy ważyły. No i one po prostu zostały tak jak tutaj, gdzie była jakby stabilna sytuacja, że się nikt tu nie wdarł, niczego nie spalił i nie zniszczył. No to też jakby przy przeprowadzkach, to tak jak z płytami szklanymi, czarno-białymi nawet negatywami, one po prostu w większości zostały, nie wiem, zakopane, zostawione na strychu, to odnajdują się ciągle gdzieś właśnie w ten sposób skrzynki ze szklanymi kliszami, no bo po prostu to było nieprzenaszalne, to po prostu musiało gdzieś zostać schowane. Tak, jest taki piękny przypadek, który trochę objaśnia historię tego rodzaju zdjęć. Chyba najpiękniejsze, o jakim słyszałem. Olbrzymi zbiór negatywów szklanych, który został wymyty do czysta i wykorzystany w ogrodzie dla doświetlenia sadzonek. No i tyle. Więc cieszmy się, że nie tak, że są dzisiaj możliwości, żeby się zająć takim biednym autochromem, nawet jeśli coś mu się stało po drodze, że możemy go zeskanować i zatrzymać o chwilę dłużej. Nawet w takiej formie, która nie jest formą, powiedzmy sobie, naturalną, ekspozycyjną, ale jednak udostępnić szerszej publiczności. To myślę, i że całe szczęście, że to robicie. Drobnymi krokami. Jeszcze drugi etap Was czeka, ale oczywiście fajnie. Ja właściwie jak szukałam, też myślałam, że tych autochromów, że no przecież to naturalne, że badacze, historycy sztuki, że powinni wykorzystywać, jeżeli była taka możliwość, tą kolorową fotografię. No i też w ten sposób szukałam, no nie znalazłam jakby. A spodziewałam się, że no ktoś, jeżeli na przykład do Muzeum Narodowego jakby trafiają jakieś archiwa, nie? Po różnych właśnie osobach badających sztukę, że oni mogli chcieć mieć takie zdjęcia, nawet do wykładów. No jakoś nie ma. No mam nadzieję, że się znajdą. One po prostu mogły mieć takie zastosowanie, tak jak tutaj w przypadku Włodka. Chociaż ja tak jakieś mam wątpliwości co do tych kolorów, czy rzeczywiście był zadowolony z tej jednak nie stuprocentowej to nie było stuprocentowe odzwierciedlenie kolorów. Nie? Jakby autochromy mają swoje Proszę wady. wiesz co, odejmij od tego 90 lat. No, Nie ma, no tak. które No tak, to jest.
Ja myślę, że to była Jakby co? nowinka, Myślę. która jedyna możliwość techniczna, prawda? No wiesz, teraz mamy tą kontrolę koloru, jakby wszystko po prostu jest obliczane cyfrowo, żeby to się zgadzało. A to jest taka impresja, nie? Na temat koloru ziemniaka. No sam Włodek zresztą w momencie, w którym weszły możliwości techniczne inne, czyli ten małoobrazkowy film kolorowy, to oczywiście z tego skorzystał. Odszedł od autochromów i zaczął się interesować właśnie tymi małoobrazkowymi pozytywami, które też są w naszych zbiorach i które mam nadzieję, że w kolejnych etapach będziemy mogli badać i udostępniać. Ale ja też jakby chciałam wrócić do jeszcze jednej kwestii, bo tak jak mówiłaś, Marto, o tym, no, czy istnieje wątpliwość co do tego, czy te kolory były takie rzeczywiście naturalne i tak dalej, to myślę, że Włodek miał znakomity wzór do tej fotografii botanicznej, którą uprawiał z największym upodobaniem. To twórczość Anglika, takiego Anglika, który się nazywał Henry Asenhigh Cork, który wykonywał autochromy, który je publikował w książkach takich popularnych i którego książki Włodek miał w swojej bibliotece. Nawet mamy tu zachowany jeden z tych egzemplarzy. I to są fotografie, które, tak jak Pan słusznie zauważył, są takimi fotografiami zamrożonymi, zatrzymanymi w czasie. To są portrety, nieruchome portrety roślin, pojedynczych roślin. I dokładnie tego typu tą fotografię botaniczną uprawiał Włodek, prawda? To są jakieś takie jak wzorce z Sèvres danej rośliny. Więc myślę, że planował użycie tych zdjęć do celów właśnie naukowych, dydaktycznych, jakoś rozpowszechnienia. No ale też mówiłaś o tym zdjęciu tatrzańskim, na którym jest łąka i postać, która nie wiadomo, czy to jest portret turysty, górala, czy Nie, no tak, zdjęcie to jest botaniczne. Właśnie też cały czas wydaje mi się, że mówiąc o fotografiach, o tych autochromach Włodka, no, nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, warto patrzeć na nie jak na obiekty, które mają nie tylko obraz, ale też odręczne zapiski, które są na paskach zabezpieczających, które często wprowadzają taki pewien dysonans pomiędzy tym, co widz współczesny widzi na zdjęciu, a tym, co autor chciał pokazać. No, dla mnie takimi charakterystycznymi zdjęciami są fotografie przedstawiające właśnie klasyczny przykład autochromu, bukiety kwiatów w wazonach biedermajerowskich z takiego rubinowego szkła, no nic więcej, prawda, nie można się tutaj dopatrzeć, a Włodek podpisuje te autochromy Gladiolus specialis, prawda, więc dla niego to jest przykład takiej, a nie innej rośliny. No tak, ale mamy do czynienia z maniakiem i odpuśćmy mu te gladiolus. No ale Tak tak czy tak. mówiłeś, że to po prostu to są inne lata i inaczej tą fotografię naukową traktowano. Ona wcale nie była taka oczywista jak teraz, i nie taka schematyczna. Oj, była już jednak, no bo mamy do czynienia z wieloma przypadkami fotografii. Mówię choćby o tym, co mam we własnych zbiorach, czyli są to fotografie przyrody, czy to tatrzańskiej, czy to gdzieś z Rumunii, czy dziś Ukrainy. Karpat. Czyli całe pasmo Karpat i to jest już taka zbliżona fotografia do tego, co my znamy jako fotografię przyrody, czyli wyekstrahowane przypadki na białym lub innym tle.
nawet jeśli ta roślinność nie została przycięta specjalnie do zdjęcia, to zastosowano często ekran, który pokazuje pojedynczy egzemplarz na jasnym tle. Dookoła widać, co prawda, tę bujną przyrodę, ale jak sądzę, do reprodukcji całą tę resztę wycinano po prostu. Myślę, że rodzą się kolejne pytania dotyczące fotografii i Jana Zdzisława Włodka i innych autochronistów. Można rozpatrywać te zdjęcia, zastanawiać się nad ich odbiorem społecznym, nad ich funkcją, nad estetyką, ale to, myślę, jest temat do kolejnych spotkań, kolejnych rozmów. Za dzisiejszą rozmowę bardzo Państwu dziękujemy za podzielenie się wiedzą i za tak miłe spotkanie. Dziękuję bardzo. Dzięki za zaproszenie. Dzięki.